inaczej żywimy papugi w okresie lęgów, inaczej papugi przebywające w wolierach, inaczej te, które są przez cały rok w wysokiej temperaturze panującej w naszych mieszkaniach. Ale zawsze unikajmy podawania zbyt tłustych ziaren. Dlaczego? Papugi, które są w naszych domach, nawet jeśli są w wolierach, jeśli na co dzień latają, to jednak ich aktywność fizyczna jest zdecydowanie mniejsza niż w środowisku naturalnym. Papugi bardzo często tyją, a to wiąże się z pogorszeniem ich ogólnej kondycji fizycznej. Dlatego słonecznik podajemy tylko w niewielkiej ilości. Ponadto powinny otrzymywać skiełkowane ziarna i dbajmy o to, dotyczy to wszystkich południowoamerykańskich papug, aby ich pożywienie składało się przynajmniej w 50-60% ze świeżych owoców i warzyw. Może raczej z naciskiem na te drugie, dlatego że warzywa są bardziej istotne aniżeli owoce. Jeśli owoce, to starajmy się też nie podawać owoców ze zbyt dużą zawartością cukru. Oczywiście dbamy o to, aby owoce i warzywa zawierały witaminę A, czyli beta-karoten, a więc wszystkie owoce kolorowe, winogrona, papryki, pomidory, to zdecydowanie pozytywnie wpływa na ogólną kondycję papug. Oprócz awokado i rabarbaru, wszystkie owoce możemy podawać naszym papugom. Musimy uważać jedynie na pestki niektórych owoców, które mogą zawierać substancje dla nich szkodliwe. W środowisku naturalnym papugi również odżywiają się owadami, głównie larwami, zjadają też jaja innych ptaków. Dlatego konieczne jest również, aby ich menu zawierało białka zwierzęce. Nie podawajmy im kupowanych w sklepach owocowych jogurtów, dlatego że ilość zawartego w nich cukru jest porównywalna z Coca-Colą. Natomiast takie plain jogurty malaksowane z różnego rodzaju owocami są jak najbardziej wskazane. Ponadto podajemy biały ser, jajka, również ze skorupkami oraz niewielkie ilości białka zwierzęcego w postaci chudego, gotowanego, nieosolonego mięsa wołowego i drobiowego. Jeśli papugi je jedzą, możemy kilka razy w tygodniu niewielkie ilości im podawać. Świetnym uzupełnieniem ich pożywienia, a jednocześnie zabawką może być na przykład kość udowa z gotowanego kurczaka z chrząstkami stawowymi. Papugi doskonale dadzą sobie radę ze zjedzeniem jej kawałków, a ze względu na sposób trawienia kawałków kości w wolu nie ma tutaj takiego niebezpieczeństwa jak w przypadku psów, że zwierzę dozna jakichś obrażeń kawałkiem ostrej kości. Papugom naprawdę to nie grozi, a kawałki takiego właśnie kurczaka jak najbardziej są dla nich odpowiednie. Konury, jak inne papugi długoogonowe, są świetnymi lotnikami i dlatego klatka dla nich musi być na tyle obszerna, by umożliwić im choćby krótkie przeloty z żerdzi na żerdź. Klatki i woliery dla tych papug muszą być solidnie wykonane, ponieważ potrafią one w krótkim czasie uporać się z elementami drewnianymi i cieńszymi prętami. Dla mniejszych konur wystarczą pręty o grubości 2 mm. Natomiast w przypadku gatunków większych muszą to być pręty takie jak dla dużych papug, o średnicy przynajmniej 4 mm. Dbajmy też o to, by ptaki zawsze miały jakieś zabawki, które będą stanowiły wyzwanie dla ich silnych i bardzo destrukcyjnych dziobów. Zabawki do niszczenia są niezbędne zarówno dla fizycznego, jak i psychicznego zdrowia tych papug. Oprócz zabawek dobrze jest też podawać konurom witki, cienkie gałązki, kawałki drewna, które ptaki wykorzystują do ścierania dziobów i do zabawy. Wszystkie papugi uwielbiają kąpiele i jest to niezbędne dla ich zdrowia i jakości upierzenia. Dlatego zawsze musimy zadbać, aby miały dostęp do pojemników z wodą, w której będą mogły się porządnie ochlapać. Jeśli tego nie robią, codziennie w okresie letnim, a w pozostałych porach roku, przynajmniej kilka razy w tygodniu, należy mocno skropić je wodą, używając zwykłego zraszacza do kwiatów, a jeśli jest to w wolierze, węża ogrodowego rozpylającego tak zwaną mgiełkę. Pryskamy papugi bezpośrednio, jeśli to lubią. Natomiast jeżeli nie akceptują tego sposobu kąpieli, wtedy należy pryskać wodę w górę, która tak jakby w postaci deszczu opada na nie i to zwykle jest akceptowalne.
Pamiętajmy jednak, aby zawsze po kąpieli umożliwić papugom wysuszenie piór. Jeśli są na zewnątrz, to najlepiej w słońcu. Te w pomieszczeniach powinny być w temperaturze pokojowej, pozostawione w miejscu wolnym od przeciągów. Przeczesywanie dziobem piór to podstawowy zabieg pielęgnacyjny stosowany przez wszystkie papugi każdego dnia. Jednak są pewne obszary ciała papuziego, które są dla danego osobnika niedostępne. Są to zwykle głowa, szyja, niektóre obszary grzbietu. Dlatego wymaga, aby ktoś jej pomógł. To może być inny osobnik w stadzie. Jeżeli jest jako zwierzę domowe u nas w domu, to my, opiekunowie, możemy pomóc papudze przeczyścić jej pióra na czubku głowy, na szyi. Ale pamiętajmy, aby te właśnie dotyki ograniczały się do tego właśnie obszaru. Możemy brać ją na ręce, łapiąc za palce. Ale inne obszary, jak na przykład brzuch, pod skrzydłami, okolice steku, są już zarezerwowane wyłącznie dla partnera. I jeżeli chcemy, aby nasze relacje pozostały przyjacielskie, powinniśmy ograniczyć się właśnie do głowy, pazurków, szyi. Jeśli wykroczymy poza ten obszar, papuga zacznie traktować nas jako swojego partnera i w okresach hormonalnych jej oczekiwania wobec swojego opiekuna będą znacznie wykraczały poza obszar, który możemy my, ludzie, im zapewnić. A będzie to wywoływało ogromną frustrację ptaka i może przerodzić się w agresję. Dlatego, jeśli chcemy, aby okresy hormonalne u naszej papugi przebiegały w sposób o wiele bardziej spokojny, pozbawiony agresji, pamiętajmy, bądźmy dla ptaszka przyjacielem i nigdy nie starajmy się być partnerem, bo niestety takim być nie możemy.